Na Teneryfie jesteśmy czwarty raz i tym razem poszliśmy na całość. Przeczesaliśmy wyspę wzdłuż i wszerz, by móc powiedzieć, że na Teneryfie zrobiliśmy wszystko. Od spinaczki na wulkan, przez lot helikopterem, kajaki i inne atrakcje. Wybraliśmy najciekawsze miejsca i atrakcje Teneryfy i stworzyliśmy tę listę Top 17. W tym filmie ujawniamy też sekrety lokalsów. Dowiesz się, jakie są ich ulubione, ukryte miejsca widokowe, najlepsze imprezy, restauracje z duszą czy plaże, na których naprawdę odpoczywają. Wszystko, co potrzebujesz, masz tutaj. Zaczynamy! Poczuj potęgę natury, stając naprzeciwko ogromnych klifów Los Gigantes, wznoszących się ponad ocean na wysokość nawet 600 metrów. Te skaliste ściany robią wielkie wrażenie zarówno z lądu, jak i z wody. Koniecznie podziwiaj je z punktów widokowych, a jeśli masz ochotę na bliższe spotkanie, wybierz się na rejs łodzią lub kajakiem pod same klify, by w pełni docenić ich skalę. Moi drodzy, jedno z ładniejszych miejsc na Teneryfie, moim zdaniem, ten widok na Los Gigantes, który tutaj za nami mamy, to jest cudowne miejsce. I cute łódeczka. I ta łódeczka fajna. Dzisiaj zwiedzamy Teneryfę z dziewczynami z Ole Tenerife, które organizują tutaj wycieczki lokalne i więcej o tym później w filmie, ale z nimi można zwiedzić całą wyspę. Zapraszamy. Zapraszamy. Poczuj absolutną wolność, szybując nad Teneryfą. Rozpocznij swoją przygodę ze zbocza wulkanu, skąd roztacza się niesamowity widok. Lot paralotnią pozwoli Ci podziwiać góry, ocean i wybrzeże z zupełnie nowej perspektywy, by później wylądować miękko na czarnej plaży w Costa Adeje. To dawka adrenaliny i niezapomniane widoki w jednym. Hej! Musisz to zrobić. Emocje niesamowite, profesjonalista. I pięknie, w chmurach leciałam. Wszystko jest nagrane. Zapomnij na chwilę o wulkanicznych krajobrazach. Anaga to podróż do prastarego, mglistego lasu wawrzynowego, niczym z filmów fantazy. Każdy krok to odkrywanie endemicznej przyrody i widoków, które sprawią, że poczujesz się jak w bajkowej krainie. Moi drodzy, już wiem, co mieli na myśli, mówiąc, że Teneryfa to 4 pory roku naraz w różnych miejscach na wyspie. W tej chwili tutaj w tym lesie jest normalnie zimno. Przechodzą chmury przez to całe wzgórze, na którym jesteśmy. Normalnie jest wszędzie taka mgła, szaro, zimno i mrzy w dodatku. Jesteśmy w sercu lasów Anaga, w drodze do lasów Mercedes, czyli w najbardziej zielonej, wilgotnej i chłodnej części północnej Teneryfy. Pamiętaj jednak, że niektóre szlaki wymagają dobrej kondycji lub nawet pozwolenia. Mgła i kręte drogi mogą też utrudniać dostęp. Tutaj jak byliśmy kiedyś w upalny dzień, to było fajnie, bo się czuło, jakby była klimatyzacja włączona, gdzie na zewnątrz było słońce i upał. A w tej chwili to jest tak, jakby klimatyzacja była włączona, ale wiecie, o wiele za niska temperatura ustawiona. A to jedno z bardziej popularnych miejsc turystycznych na wyspie, miejscowości, czyli Maska. A droga do niej to jest już przygoda sama w sobie. Ukryta w sercu gór Teno miejscowość Maska to prawdziwa perła Teneryfy. Ta niewielka wioska zbudowana na stromych zboczach zachwyca tradycyjną architekturą i niesamowitymi widokami na głębokie wąwozy. Jedno z najpiękniejszych miejsc i najbardziej popularnych też na Ale tak wyspie. jeszcze spokojnie jest w miarę. Tak, chociaż jest która godzina? 11, 12, zaraz zaczną się właśnie zjeżdżać tłumy. To idealne miejsce na spektakularne zdjęcia i chwilę wytchnienia od zgiełku, ale jeśli będziesz tu wcześniej. Trekking idzie się tylko z przewodnikiem, certyfikowanym przewodnikiem. Nie można sobie samemu wejść i sobie... Trzeba mieć kask, Idzie buty się- trekkingowe. tak. Aha, czyli tutaj nie przyjadę i nie pójdę sobie na... Musisz mieć pozwolenie. Idzie się jakby w dół tego wąwozu i ląduje się. No, schodzi się na plażę Maska, tam czeka łódka i wraca się już łódką przez Puerto de Santiago Los Gigantes, nie? Jesteśmy w Masce i to jest jeden z punktów na wycieczce objazdowej tej de Masca, którą możecie zabukować u nas na stronie. A w tle Roque de Catana, pieszczotliwie nazywana kanaryjskim czy teneryfskim Machu Picchu. Nie można się na nią wspinać, jest ściśle chroniona, ale jest wizytówką tego miejsca zdecydowanie. Dzień dobry, mogę też nagrać? A gdzie będziemy? Na YouTubie. Wszędzie spotykamy Polaków, bardzo dużo, naprawdę, gdzie nie pojedziemy. Bardzo dużo jest nas. Tak stwierdziłyśmy. Naprawdę. Jesteśmy krajem bogatym. W końcu, czas, nadszedł czas na nas, prawda? Teneryfa to raj dla miłośników plażowania. Wyspa oferuje niezwykłą różnorodność plaż. Poczuj surowe piękno wulkanicznej natury na dzikiej czarnej plaży Playa de Benijo, otoczonej wielkimi klifami, gdzie poczujesz potęgę Atlantyku. Moi drodzy, to jest jedna z piękniejszych, przynajmniej tak znaleźliśmy w internecie,
czarnych plaż na Teneryfie. Przez to, że mamy troszkę taką pogodę, nie za bardzo dzisiaj nie zostaniemy tutaj długo. Zaznaczymy tylko ten punkt na naszej mapie i uciekamy dalej. Normalnie zaczyna padać. Jeśli szukasz złocistego piasku i palm, koniecznie odwiedź sztuczną plażę, Playa de las Teresitas. gdzie piasek sprowadzono prosto z Sahary. Przywieziono 270 000 ton piasku. Jedna z popularniejszych plaż na Teneryfie. Taki żółciutki piaseczek się tutaj praktycznie nie zdarza, poza właśnie tą jedyną plażą. Moja ulubiona plaża. Cienie palm, jak ktoś chce się w cieniu położyć. Bardzo fajnie, spokojnie, jest co zjeść, są toalety, turkusowa woda, te małe łódeczki. Musicie tu po prostu przyjechać i to zobaczyć. A tu, moi drodzy, kilka minut drogi autem jest taki piękny punkt widokowy na całą plażę Playa Las Teresitas. Polecam, jak masz samochód, przyjedź, zobacz, bo warto. Z kolei na południu, w regionie Los Cristianos i Costa Adeje, znajdziesz tętniące życiem szerokie, jasne plaże, idealne do opalania czy sportów wodnych. Każda z nich oferuje inne wrażenia. Zapraszam Cię na naszego Instagrama, tak przy okazji, bo patrzę na te nasze liczby i brakuje nam 53 osoby do 5000. Szewczyk_travel na Instagramie. Kto jest gotowy na spotkanie oko w oko z morskimi mieszkańcami Teneryfy? U jej wybrzeży przez cały rok możesz podziwiać wieloryby piloty i skaczące delfiny w ich naturalnym środowisku. To nie zoo, to prawdziwa przygoda i emocje, które trudno opisać słowami. Marzysz o spotkaniu z morskimi gigantami w ich naturalnym środowisku? Wybierz się na snurkowanie w krystalicznie czystych wodach Teneryfy. W specjalnie wyznaczonych miejscach z zachowaniem szacunku dla natury oczywiście możesz pływać obok sporych rozmiarów żółwi morskich. Przenieś się w czasie, spacerując po urokliwych uliczkach byłej stolicy Teneryfy wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dziewczyna teraz... To jest to, o czym mówiłem. Tak właśnie jest, jak się nagrywa, słuchajcie. I kolejny punkt naszej wycieczki z Szewczyk Travel Jole Tenerife, czyli La Laguna. Pierwsza stolica wyspy, miasteczko uniwersyteckie, miasteczko typowo kolonialne. Jest tutaj klimat iście europejski, studencki. Widać, że tutaj tętni życie, to jest zupełnie inna historia niż jak przed chwilą byliśmy w lasach Anaga. To miasto zachwyca doskonale zachowaną architekturą, kolorowymi fasadami i spokojną atmosferą. Odkryj jego historię i poczuj autentyczny kanaryjski klimat. W La Lagunie warto się zgubić. Ja uwielbiam się gubić w La Lagunie, wchodzić w małe uliczki, wchodzić na patio różnych budynków i okazuje się nagle, że one są... Jest tam przepiękna architektura, są przepięknie urządzone, także jest to na pewno też jedno z miejsc, które bym poleciła. Poczuj puls wyspy w jej tętniącej życiem stolicy Santa Cruz de Tenerife. To dynamiczne miasto oferuje wspaniałe możliwości zakupów, pyszne jedzenie w lokalnych restauracjach i mnóstwo atrakcji kulturalnych. Moi drodzy, a dla osób, które chcą nieco uciec z turystycznych szlaków, Santa Cruz de Tenerife, czyli stolica wyspy, która obroniła się nieco przed naporem turystów. Tutaj jest dużo spokojniej i tych turystów nie ma tak wielu, a są rzeczy, które warto zobaczyć, także też rozważcie zobaczenie tego miejsca. Dzisiaj jesteśmy przed budynkiem Auditorio de Tenerife w Santa Cruz, w stolicy wyspy i też możecie go zobaczyć podczas jednej z naszych wycieczek na północ wyspy. Słuchajcie, a jakby ktoś miał mało czasu i mógł odwiedzić tylko stolicę albo La Lagunę, która jest byłą stolicą wyspy, które miejsce? La Laguna. La Laguna, tak? Absolutnie La Laguna. Moim zdaniem takie miasteczka jak Santa Cruz możesz zobaczyć w innych państwach w Europie. To jest duże miasto, co prawda jest nad oceanem, jest pięknie, Jest pięknie. ale La Laguna ma w sobie coś wyjątkowego. Ma bardzo dużo zabytków, ta kolonialna zabudowa, czuć tutaj duch tej historii. Teneryfa ma bardzo bogatą i dość tragiczną historię i myślę, że La Laguna, gdybyście mieli odwiedzić tylko jedno miasto, to odwiedźcie La Laguna. Moi drodzy, witamy w Puerto de la Cruz. To urokliwe miasto na północnym wybrzeżu, które łączy tradycyjny kanaryjski urok z nowoczesnymi udogodnieniami. Spaceruj po pięknej promenadzie, zrelaksuj się w słonecznych basenach Lago Martianes i podziwiaj widoki na ocean oraz góry. To idealne miejsce na spokojny wypoczynek i poznanie nieco bardziej autentycznej strony Teneryfy. To najbardziej popularna miejscowość turystyczna na północy Teneryfy. Nawet jak są te chmury nad skałami, nad klifami, no to tak wygląda cudownie, że Czarne plaże, piękne też, to jest jedna taka mniejsza, to jest też duża plaża z czarnym piaskiem, takim powulkanicznym
Pięknie to wygląda. Tu jest bardziej zielono, naprawdę roślinność jest bujna. No i te wulkaniczne skały czarne, to robi mega wrażenie. Ktoś ma ochotę na dawkę off-roadowej przygody? Wsiądź nakłada i wyrusz na ekscytującą wyprawę w kierunku Parku Narodowego Teide. Przemierzaj wulkaniczne krajobrazy, leśne ścieżki i poczuj wiatr we włosach, odkrywając ukryte zakątki wyspy. To idealny sposób, by połączyć eksplorację z dreszczykiem emocji, docierając do miejsc niedostępnych dla zwykłych samochodów. Adrenalina, relaks i egzotyczna przygoda w jednym. Witaj w Siam Park, wielokrotnie uznawanym za najlepszy aquapark na świecie. Od niemal pionowych zjeżdżalni przez leniwą rzekę po plaże z gigantycznymi sztucznymi falami. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Dzień pełen wrażeń gwarantowany. Jeśli ten film okazuje się przydatny, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę. To naprawdę nam pomaga w rozwoju kanału. Zobacz Teneryfę z nieco innej perspektywy. Lot helikopterem nad tętniącym życiem Los Cristianos i złotymi plażami południowego wybrzeża to szansa na podziwianie wyspy z lotu ptaka. Ekskluzywne doświadczenie, które dostarczy niezapomnianych widoków i wspomnień. Poczuj siłę wulkanicznej natury, podziwiając lub nawet kąpiąc się w niezwykłych basenach El Caleton w Garachico. Te naturalne formacje skalne powstałe z zastygłej lawy tworzą bezpieczne, słonowodne laguny, idealne do orzeźwiającej kąpieli. Otoczone surowym, czarnym wybrzeżem i obmywane falami Atlantyku oferują unikalne doświadczenie relaksu w naprawdę pięknej scenerii. To miasto jest bardzo wyjątkowe, bo powstało niczym Feniks z popiołów. Zostało zalane lawą podczas erupcji w 1706 roku, jeśli dobrze pamiętam. W tamtych czasach to był najważniejszy port na Teneryfie, to stąd eksportowano wina i inne dobra produkowane na wyspie. No i niestety przyszła erupcja, zalała, zniszczyła i teraz powoli miasto się odbudowało, jest teraz bardzo turystycznym miejscem. Przez to, że lawa tutaj spływała i zalewała ocean, powstały takie piękne, naturalne baseny, których na Teneryfie jest naprawdę sporo, a tutaj w Garachico są naprawdę imponujące. Na razie najładniejsze, jakie widzieliśmy. Pięknie to wygląda i w ogóle jakieś takie stworzyli ścieżki, że można sobie chodzić między tymi basenikami. Fajny klimat, fajny vibe. Bardzo fajne miejsce, wyjątkowe, polecamy. Gdy zapada zmrok, Park Narodowy Teide zmienia się w jedno z najlepszych miejsc na świecie do podziwiania kosmosu. Z dala od świateł miast, krystalicznie czyste niebo odsłania miliony gwiazd, drogę mleczną i odległe galaktyki. Magia gwarantowana nawet gołym okiem. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o majestatycznym wulkanie Teide i otaczającym go Parku Narodowym. To absolutna esencja Teneryfy. Moi drodzy, ja już to mówiłem kiedyś, jak wjeżdżaliśmy na Etnę, jak byliśmy na Sycylii, że coś jest w tych wulkanach, że mnie przyciąga, że ja to uwielbiam, ten klimat tej lawy, taki... Ja cudownie się tu czuję, naprawdę pięknie. Po wszystkich przygodach i odkryciach wjazd kolejką linową na wysokość ponad 3500 metrów nad poziom morza i podziwianie księżycowych krajobrazów, a może nawet wschodu słońca nad chmurami zapewni niezapomniane wrażenia z przygody na Teneryfie. Jesteśmy już na terenie, gdzie no tędy musiała przepływać żewalaki? Nie, lawa rzeki. O, rzeka lawy, kurde. Tutaj tędy musiała już przepływać rzeka lawy. To zastygło. Ostatnia erupcja na Teneryfie była chyba w 1909 roku, jeśli dobrze pamiętam. W tej chwili to wygląda jak powierzchnia Marsa, a co ciekawe NASA nawet testowało tutaj jakiegoś łazika. Były też tutaj nagrywane jakieś filmy science fiction, bo tutaj w sumie nie trzeba dużo robić. Tutaj po prostu przychodzi się i się nagrywa i jest jak na innej planecie. Tutaj gdzieniegdzie wyrastają tylko takie kępki, jakieś nie wiem, trawy, roślinności. Gdyby tego nie było, nikt by mi nie uwierzył, bym założył teraz jeszcze strój kosmonauty, że nie jestem na Marsie. Nie? Znaczy nie, no może trochę mnie poniosło, ale naprawdę to jest jak powierzchnia innej planety. Najbardziej przypomina Marsa, ale może jeszcze są jakieś planety podobne. Jezu, co ja bredzę? To chyba brak tlenu, za wysoko jesteśmy. To jest naprawdę jedno z ciekawszych miejsc na Teneryfie. Tu będą jedne z piękniejszych widoków. Zobaczcie na te chmury tam poniżej nieco nas. Tutaj na górze bezchmurne niebo, północ pod chmurkami, a południe słoneczne, jak wyjeżdżaliśmy przynajmniej. Niesamowicie to wygląda. Jeden z punktów, które trzeba zobaczyć, kiedy będziesz na Teneryfie.
Zanim przejdziemy do ostatniego punktu na naszej liście, chciałbym powiedzieć, że wszystkie wycieczki na Teneryfie można zorganizować sobie u dziewczyn z Ole Tenerife na ich stronie internetowej. www.ole Tenerife, ale jeżeli już nasycicie się widokami i zwiedzaniem, możecie zrobić również mnóstwo innych ciekawych rzeczy na Teneryfie, między innymi rejsy z delfinami, czy pod Clipy Los Gigantes, czy nurkowanie, a także możecie wybrać się na przykład do Parku Narodowego quadami czy bugi, również bardzo ciekawa rzecz. Nie zapominajmy o locie paralotnią Paralotnią, czy helikopterem. Oczywiście, że tak. Także Teneryfa z wielu perspektyw, z podwody, z powietrza, z ziemi. Słuchajcie, z dziewczynami zwiedzicie tą wyspę wszerz, wzdłuż, z góry, z dołu, z każdej strony. Wszystkich atrakcji Teneryfy tutaj nie damy rady pokazać, dlatego zapraszamy jeszcze na nasz wpis blogowy na podróżniczy.blog bez polskich znaków. Tam mamy wpis wszystkie atrakcje Teneryfy, który został napisany przy współpracy z dziewczynami z Ole Tenerife, które tutaj mieszkają, dlatego bardzo rzetelny wpis, polecamy. Jednodniowa wycieczka na pobliskie wyspy La Palma lub La Gomera nie ogranicza się tylko do Teneryfy. Wykorzystaj jej położenie i wybierz się na fascynującą jednodniową wycieczkę na sąsiednie Wyspy Kanaryjskie. W tym pięknym punkcie widokowym w drodze do Maski widać za nami w tle dwie wyspy. La Gomera i La Palma. Na obie te wyspy możecie wybrać się będąc na swoich wakacjach na Teneryfie z naszym biurem oletenerife.pl. Na La Gomerę po polsku jednodniowa wycieczka bez problemu. Na La Palmę po angielsku co prawda, ale możecie zobaczyć 3 z Wysp Kanaryjskich podczas swoich wakacji na Teneryfie. To świetna okazja, by zobaczyć, jak różnorodne i fascynujące są Wyspy Kanaryjskie. Na Teneryfie zrobiliśmy wszystko, a i tak już chcemy tu wrócić. Oto nasze top 17, ale Ty możesz stworzyć swoją listę, bo Teneryfa jest jak puzzle. Każdy układa ją po swojemu. Najpiękniejsze miejsce na Teneryfie. Playa Benijo. Playa de las Teresitas. Najładniejsza plaża. Playa Benijo. Playa de las Teresitas. Najlepsza miejscówka na zachód słońca. Wszystkie na południu w Costa Adeje. Ja bardzo lubię Playa La Enramada, gdzie lądują paralotnie. Zdecydowanie Costa Adeje. Najlepsza potrawa. Gambas conajo. Ropa vieja, czyli stara szmata. Najlepsze miejsce na imprezę. Pool party pewnie jakieś, może w jakimś fajnym hotelu. Dla mnie Tres Roques, restauracja w górach z widokiem na gwiazdy, zachód słońca w jaskini. Robi naprawdę super wrażenie. Pyszne winko. Najlepsza knajpa z widokiem. Ja bym powiedziała El Sauzal na północy z przeszklonym tarasem. Tarasem, absolutnie. I Zgadzam bardzo dobre risotto z oktopusem, czyli ośmiornicą. Najlepsza ekstremalna atrakcja. Paralotnia. się. Paralotnia i helikopter. Najmniej znane, ale bajeczne miejsce. Ja bym powiedziała, że wszystkie jaskinie, w których można znaleźć ślady guanczów. Cueva del Viento, czyli chyba najdłuższa tutaj jaskinia, można też ją zwiedzać. Super sprawa. I najlepsza pora na przyjazd. Każda. Ja bardzo lubię wiosnę. Uwielbiam od marca do maja, początku czerwca. Bardzo, bardzo lubię ten A czas. ja bym powiedziała, że jesień. Że jesień, kiedy już w Europie robi się chłodno, już trochę nieprzyjemnie, a tutaj nadal świeci słońce, można się opalać. Listopad, początek grudnia, bardzo ciepło, bardzo fajnie. To jest idealne miejsce na przedłużenie Wakacji. lata. Jeśli chcesz zobaczyć, jak taką wycieczkę na Teneryfę sobie zorganizować i zobaczyć na niej jak najwięcej, niezależnie czy jedziesz na własną rękę, czy z biurem podróży, to zapraszamy na film o tym, jak takie wakacje na Teneryfie zorganizować jak najlepiej. Film już jest widoczny na ekranie, więc kliknij i do zobaczenia tam. Cześć!